Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie, Shadow z tej strony. Dzisiaj opowiemy sobie o najdroższych, powtarzam, najdroższych kartach z giratinami, jakie kiedykolwiek sprzedano. Nie przesłyszeliście się, sprzedano, nie wyprodukowano, ale jakie sprzedano. Weźmiemy sobie tu pod uwagę zakończone aukcje, sprzedaże na eBayu, bo jest to takie najbardziej popularne źródło informacji na temat sprzedanych kart. Jak to bywa z najdroższymi kartami? Oczywiście uwzględnimy sobie PSA 10. Skąd pomysł na ten film? Z jednej strony, nie ukrywam, jest to inspiracja kanałem Poke Collectibles, który robi takie podsumowanie na temat kart PSA, najdroższych, jakie sprzedano, ale to, co jest najważniejsze, to posiadana przeze mnie PSA-ka, ta tutaj, o której zaraz. Czy będę robił więcej takich filmów? Nie wiem, raczej wątpię. Nie chcę podkradać Poke Collectibles jego kontentu, to jest jego nisza. Ja się tu wkradać nie będę, nie jestem inwestorem karcianym. Przechodząc do szczegółów, macie tutaj bardzo nietypową kartę przedstawiającą giratinę. Dlatego wpadła w moje zainteresowania, ale w tytule nie ma giratiny. Jest to Victory Medal. Jest to karta japońska, promka. PSA 10. Skąd ją wziąłem? Przypadkiem przeglądałem aukcję, wpisując giratina. I tak trafiłem na to. Takie, co to jest? Nie widziałem nigdy tej karty, nie słyszałem o tej karcie. I zacząłem szukać. I teraz się z wami podzielę, o co chodzi z tymi Victory medalami w ogóle. Otóż wychodzi, że od 2005 roku w Japonii odbywały się specjalne turnieje w lokalnych ligach, które nazwano Pokémon Plaza Challenge. Był to zbiór eventów, który kierował zwycięzców z jednych regionów do kolejnych i tak dalej, taka drabinka, jakby wielki turniej składający się z lokalnych społeczności. Na samym początku stwierdzono, ok, będziemy dawali jako nagrodę kartę. Nie jest to nic nadzwyczajnego, mieliśmy już Champion number 1, number 2 i number 3 z Pikachu, z tym pucharkiem. Bardzo znana karta, ale w tym wypadku dano medale. Po prostu medale. Na samym początku były to nienumerowane promki w Japonii, nie posiadały swojego numeru setowego. Jak było w wypadku właśnie Victory Medal z Pikachu, brązowym, srebrnym czy złotym za samo już wygranie turnieju, czy też uzyskanie odpowiedniej liczby punktów, bo to się zmieniało w czasie. Finalnie w 2009 roku, w tamtej serii, w tamtym sezonie ukazały się pierwszy raz inne karty, nie z Pikachu, Victory Medal przedstawiające inne Pokémony i tym razem były to już numerowane karty promo z setu Diamond, Pearl, Platinum. Jak się okazało, Giratina była w ogóle pierwszym Pokemonem z Victory Medalem innym niż Pikachu, ze swoim numerem setowym 031. A oprócz tego były jeszcze Arceusy, Typhlosiony, cała masa innych kart, ale no, o ile Arceus dostał też Victory Medal złoty, tak Giratina dostała tylko srebrny. Ale to, co muszę powiedzieć, ten art jest naprawdę świetny. Zwrócił moją uwagę. Jest to jeden z ładniejszych artów z giratiną, jaki istnieje według mnie. No ale, żeby nie być gołosłownym w stosunku do tytułu tego filmu, przyjrzyjmy się tym najdroższym kartom. Takim top 10 najdroższych giratin. Ale zaczniemy jeszcze od Victory Medali, bo widzicie tutaj aukcję na eBayu z w zasadzie kwietnia tego roku, końcówki kwietnia, gdzie sprzedał się on za jakieś 1000 złotych. No, PSA 10 za 1000 zł. Ja swoją zdobyłem trochę taniej, trochę wcześniej. Chyba jakieś 250 zł taniej, więc dobrze. No ale Giratina na pewno nie jest jedną z tych najbardziej pożądanych promek Victory Medal ze wszystkich. Tutaj mówimy na przykład już o ofercie wartej 4700 zł. Jest to komplet brązowy, srebrny i złoty Victory Medal z Pikachu. Robi wrażenie, jest to również 2009 rok i są to numerowane promki, już numerowane promki. Przechodząc jednak już do samych giratin, oto pierwsza z nich, 300 funtów, 1500 zł. Jest to PSA 10 Giratina Holo, zwykła holka, co ciekawe, z dodatku Lost Thunder, więc mogłoby się wydawać, że nie aż tak dawno. I to, co mnie zaskakuje, to fakt, że to nawet nie jest pre-release promo,
bardziej bym się spodziewał, że nie wiem, Giratina Lost Thunder, pre-release promo ze stampem staffowym, nawet 9 by była droższa, ale nie spotkałem takiej oferty, bo przeskrolowały wszystkie oferty z Giratinami tymi najdroższymi, większość z nich to była Lost Origin. Ale wybierałem różne, bo tak to bym musiał dać praktycznie same Lost Origin. Także sprawdziłem, co mogło być przyczyną i się okazuje, że te karty mają populację na ogół od 7 do 15 kart w PSA 10, więc tych kart jest naprawdę mało, co sprawia, że ich cena jest dosyć wygórowana, jak na zwykłą holkę, tak naprawdę. Podskakujemy dosyć wysoko, bo o 600 zł do 2135 PLN-ów. Jest to bowiem PSA 10 japoński full art Giratiny z dodatku Bandit Ring. Jest to era XY. Także mamy tutaj jednego z pierwszych EX-ów, można by powiedzieć wprost. A tak za aż 4 energie, dosyć dużo, ale to była inna era. Bardzo ładna karta. Ja jeszcze takiej, oczywiście nie PSA-ki, nie posiadam w swojej kolekcji. Numer 8 na naszej liście. Niewiele droższa. 2221 zł, sprzedana w kwietniu tego roku. Giratina PSA 10 z dodatku Team Plasma Battle Gift. A więc jest to pewien rodzaj promek, można by powiedzieć. Bardzo ładny art, chyba można go zakwalifikować do pewnej puli full artów. Droga karta. Droga kolejna karta, można wprost powiedzieć. Okej, kolejna karta, 2012 rok, PSA 10, kolejny japoński full art, tym razem z dodatku Dragon Blast. Przyznam, na mnie robi wrażenie ten jakby okrąg, fala, puls, whatever, które znajdują się za Giratiną, gdyż nawiązują według mnie dosyć do wymiaru, z którego pochodzi, którym zarządza, chociaż tutaj jest w swojej formie Altered, a nie Origin, także można mieć wątpliwość co to. I karta ta kosztowała 2268 zł. Kolejny niewielki skok w górę. Okej, tą kartę posiadam, tylko nie zgradowaną. Zresztą 10 przy tak małej populacji, no, może nie zaskakiwać tak to ta cena, czyli 2500 zł. Jest to Giratina z dodatku Legends Awaken. Jest ona z 2008 roku, więc zbliżamy się do 20-letnich kart. Robi wrażenie, ale są to pierwsze sety, w których Giratina się pojawiła, więc trudno o starszy dodatek. Wskakujemy o aż 1000 zł wyżej na pozycję 3500 zł. Jest to promka, angielska promka. Black Star Promo z ery XY. Giratina Holo Free Pack Pop 13. Robi wrażenie. Okej, moi drodzy, top 4. Karta myślę, że niektórym znana. Mianowicie jest to Giratina V-Star z dodatku Crown Zenith. W tym wypadku zgradowana jako PSA 10. I dlaczego była sprzedana za 4266 zł? Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Zakładam, że ktoś się połasił, mimo że ta karta według mnie nie jest aż tyle warta, idzie ją dostać dużo taniej. Za tyle to nawet nie chodzi cały set tych angielskich promek, bo jakby to była japońska, to bym jeszcze był w stanie zrozumieć, ale nie, jest to angielska PSA-ka. Cóż, jestem dumnym posiadaczem tej karty, więc jej już nie potrzebuję. Dobra, potrzebuję jeszcze 2 kopie, ale to ja i moje dziwne podejście do kolekcjonowania. Przejdźmy do wielkiej trójki. Holo. Zwykłe holo. To nie jest promka. Ta karta jest nawet młodsza od jednej z poprzednich kart, bo jest z 2009 roku, ale mimo wszystko ta PSA 10 została sprzedana za 4600 zł. Robi wrażenie. Z jednej strony się dziwię, ale z drugiej ten art przedstawiający Giratinę w formie Origin jest po prostu piękny. Giratina ma po prostu piękne, naprawdę piękne karty. Top 2, moi drodzy. Top 2. Numer 111 w japońskim dodatku Lost Abyss. To Altart. Słynny Alt Art Giratiny. 10. Sprzedana za 5200 zł. Z japońskimi kartami tak bywa. Po prostu tak bywa. Angielska jest tańsza, jest zwyczajnie tańsza, ale no nie ukrywajmy, jest to jeden z najpiękniejszych według mnie artów w ogóle, jaki powstał w historii Pokemonów
jako takich, jako karcianki. I numer 1, przyznam moje osobiste zaskoczenie. Jest to PSA 10 Promki Team Plasma z ery Black and White. Dlaczego ta karta sprzedała się za aż 11,5 tysiąca? To jest przeskok ponad dwukrotny od poprzedniej pozycji. Nie mam pojęcia, kto tyle dał za tą kartę, zwłaszcza, że jej populacja przekracza 10 sztuk. Przekracza. PSA 10 jest więcej niż 10 sztuk, a sama karta pochodzi z 2013 roku. Nie rozumiem tej ceny, nie jestem w stanie jej pojąć, nie widziałem po drodze w ogóle tego arta, więc jest totalna anomalia, ale tak, jest to najdroższa sprzedana Giratina w historii. Chcecie znać, co sądzicie o tych kartach? Czy wy macie jakąś swoją upragnioną, najdroższą kartę na świecie? Waszego ulubionego Pokemona? Sprawdźcie, podzielcie się w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Tutaj macie do wyboru jakieś ostatnie filmy i cześć!